Nasz spacer rozpoczynamy przed Spodkiem, niekwestionowaną ikoną Katowic. Gmach ten, jak żaden inny, jest jednoznacznie i powszechnie kojarzony z naszym miastem. Niewielu jednak wie, że stoi on na obszarze historycznych Bogucic, a właściwie przy samej ich granicy. Projekt hali widowiskowo-sportowej został wyłoniony w konkursie, a prace rozpoczęto w latach 60. XX wieku. Obiekt oddano do użytku w 1971 roku. Spodek był świadkiem tak wielu ważnych wydarzeń muzycznych i sportowych, że nie sposób ich wyliczyć. Bywał również sceną polityczną. Z ciekawostek warto odnotować kilkugodzinne przemówienie Fidela Castro w 1972 roku podczas wizyty kubańskiego przywódcy w Polsce. W tym samym roku, właśnie w Spodku, po raz pierwszy zaprezentowano publicznie model Fiata 126P. Obecnie, mimo rosnącej konkurencji, zmodernizowany Spodek to nadal jedna z głównych aren sportowych i hal widowiskowych kraju. Podczas budowy Spodka wyburzono budynki dawnych hut cynku z XIX wieku oraz linię kolejową do kopalni Katowice biegnącą od zachodu. Na terenie zajmowanym przez halę stały bowiem dwie cynkownie. Fany powstała w 1822 roku i Franz, prawdopodobnie lata 50. XIX wieku. To właśnie dla zaopatrzenia hut cynku w węgiel zlokalizowano po sąsiedzku kopalnię węgla kamiennego. W pamięci miejscowych zabudowania po nich zapisały się jako tzw. dwór Marii, Marienhof. Mijając Spodek, wchodzimy na obszar zwany strefą kultury. Jeszcze nie tak dawno był to jednak teren kopalni Katowice. Obecnie jest to jednak kopalnia architektury, muzyki i sztuki na światowym poziomie. Zlokalizowano tutaj Międzynarodowe Centrum Kongresowe, siedzibę i salę koncertową Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskie. Przyjrzyjmy im się po kolei. Najpierw napotykamy niejako wrośniętą w ziemię bryłę Centrum Kongresowego. To nie tylko wielka przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna, ale także oryginalna architektura. Czarna, przypominająca węgiel barwa ścian centrum wyraźnie odcina się od zieleni, dając wspaniały efekt wizualny. Wchodzimy teraz na jego dach, będący zielonym trawnikiem, przez który wytyczono ścieżki wiodące na taras widokowy.
Przejdźmy teraz kładką nad ulicą i placem z fontanną ku gmachowi w kształcie czerwonego prostopadłościanu. Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia otworzyła podwoje przed melomanami 1 października 2014 roku w Międzynarodowy Dzień Muzyki. Sam budynek zachwyca prostą bryłą. Elewację pokryto wypaloną czerwoną cegłą, a podłużne szczeliny mieszczące okna pociągnięto po wewnętrznych krawędziach czerwoną farbą, zupełnie jak w tradycyjnych śląskich familokach. Te lokalne nawiązania nie dziwią. Projektantem gmachu jest katowicki architekt Tomasz Konior, który doskonale rozumie formy i barwy Śląska. Z zewnątrz nie widać serca gmachu, wielkiej sali koncertowej ukrytej jakby w szkatule zewnętrznego budynku. Ma ona jedne z najlepszych na świecie warunków akustycznych, a przy tym jest pięknie wykończona. Trzeba zajrzeć do środka choćby na chwilę. Na pewno warto też zwrócić uwagę na aranżację zieleni wokół budynku. Brzozowy gaik czy grabowy labirynt w kształcie planu Katowic zasługują przynajmniej na krótki przystanek. Minąwszy siedzibę NOSPR-u, przechodzimy ścieżką przez parking i wkraczamy na obszar Muzeum Śląskiego. Jest to otwarta przestrzeń spacerowa, jak cała zresztą strefa kultury. Prace nad stworzeniem w tym miejscu nowej siedziby Muzeum Śląskiego trwały dekadę, a otwarcie nastąpiło w 2015 roku.
Poszczególne budynki są odnawiane stopniowo. Północna część kompleksu pokopalnianego czeka jeszcze na swoją kolej. Wróćmy jednak na chwilę do historii. Kopalnię założono w roku 1823. Do roku 1922 nosiła nazwę Ferdynand, od imienia jednego z pierwszych udziałowców. Po włączeniu części Górnego Śląska z Katowicami do Polski, nazwę nieco zmodyfikowano na polsko brzmiącą Ferdynand, a w 1936 roku zmieniono całkowicie na Katowice. Zawieruchy dziejowe jeszcze kilkukrotnie przyniosły krótkotrwałe zmiany nazwy, na przykład na Stalinogród, ale zakład zapisał się w pamięci Boguciczan właśnie jako kopalnia Katowice. Kopalnia przez mniej więcej stulecie kształtowała niemal całość życia w okolicy. Dawała pracę miejscowym, ale i przyjezdnym. Sprowadzała robotników z całej Polski, tworząc w ten sposób zupełnie nową społeczność. Wywoływało to napięcia i spory, ale obecnie należą one do przeszłości. Kopalnia wznosiła budynki mieszkalne i usługowe. Karmiła, leczyła, grzała, organizowała czas wolny i zapewniała rozrywkę, ale także niszczyła środowisko. Właściwie każdy aspekt życia w Bogucicach, zwłaszcza w okresie PRL, w jakiś sposób zależał od kopalni. Dlatego też wraz z jej zamknięciem, co ostatecznie nastąpiło w 1999 roku, pozostała pustka. Dla wielu ludzi zależnych od kopalni całkowicie dezorientująca. Przez 2 dekady udało się częściowo odbudować w Bogucicach kapitał ludzki i społeczny, ale długi cień nieistniejącej kopalni nadal wisi nad dzielnicą. Teraz przechodzimy pod wieżą wyciągową szybu Warszawa 2. To chyba najbardziej rzucający się w oczy obiekt na terenie muzeum. Obecnie znajduje się na niej platforma widokowa, na którą można wjechać windą. Niski budynek, kilka metrów dalej, dziś restauracja, dawniej mieścił maszynę wyciągową szybu Warszawa 1. Pomiędzy budynkami ścieżki biegną wzdłuż starannie utrzymanej zieleni. Wiosną rabaty pełne są kwitnących krokusów, później hiacyntów, a kolejne kwiaty przejmują sztafetę przez całe lato aż do późnej jesieni. Przejdźmy teraz swobodnie pomiędzy budynkami. Nie zobaczymy oczywiście wszystkiego. Znaczna część sal wystawowych znajduje się pod ziemią. To, co widać na powierzchni, ma dwojaki charakter. Po pierwsze, są to historyczne zabudowania kopalni Katowice, po drugie budynki postawione dla muzeum. Te szklane prostopadłe ściany, klocki, które widzimy po prawej stronie, celowo odróżniają się od historycznej zabudowy. Niczego nie udają, niczego nie przysłaniają, a swoją ażurową, pełną światła bryłą starają się wręcz zlać z niebem, tak aby nie przyćmić dziedzictwa historii. W obecnej chwili najbardziej widoczne pozostałości po kopalni to jednak postindustrialna architektura, wspaniale wyeksponowana na terenie muzeum. Zachowane budynki pochodzą z końca XIX i początku XX wieku, kiedy to nastąpił szczyt koniunktury w śląskim przemyśle, a w związku z tym właściciele kopalń intensywnie je rozbudowywali. Najpierw nieco w głębi, po lewej, mijamy odrestaurowany budynek warsztatów elektrycznych, dalej czekającą na renowację łaźnię gwarek. Pierwotnie był to budynek maszynowni jednego z szybów kopalnianych. Za wieżą widać kilka budynków na co dzień niedostępnych do zwiedzania, w tym najbardziej charakterystyczne nadszybie szybu Bartosz z wieżą wyciągową. Kompleks obejmuje również budynek maszyny wyciągowej oraz kopalnianej siłowni elektrycznej. Co ciekawe, zachowała się oryginalna parowa maszyna wyciągowa z końca XIX wieku. Jest ona prezentowana zwiedzającym podczas specjalnych okazji. Za wspomnianymi budynkami znajdują się jeszcze warsztaty mechaniczne, kuźnia i okazała wieża wodna, na razie niedostępna dla turystów. Po minięciu restauracji możemy jednak zobaczyć z bliska jeszcze inne budynki z epoki świetności kopalni. Znajduje się tutaj dawna łaźnia dozoru, stolarnia i magazyn odzieży. Wszystkie służą obecnie potrzebom muzeum.
Poza budynkami zwróćmy też uwagę na 2 platany, które pamiętają pewnie początek XX wieku. Świadczą one o tym, że władze kopalni dbały nie tylko o wydajność pracy i zysk, ale i o wymiar czysto estetyczny. Zachowane zabudowania mówią o tym same za siebie. Ze strefy kultury przechodzimy kładką prosto do Parku Bogucickiego. Plany z końca XIX wieku pokazują, że przynajmniej na części obecnie parkowego terenu rozciągała się hałda. Inną część zajmowały pola uprawne. Park założono na polecenie dyrekcji kopalni około 1910 roku. Miał on służyć celom rekreacyjnym, ale także być swego rodzaju płucami przemysłowej okolicy. Od początku był dostępny publicznie. Na początku lat 60. XX wieku podjęto szeroko zakrojone plany przebudowy. Udało się jednak postawić jedynie niewielki amfiteatr z muszlą koncertową oraz wytyczyć krąg taneczny. Amfiteatr zapisał się dobrze w pamięci mieszkańców Bogucic, szczególnie w związku z festynami bogucickimi, które od lat 90. stały się lokalną tradycją. W roku 2019 zakończono gruntowną rewitalizację parku.
Wraz z powstaniem strefy kultury przestał on bowiem być jedynie dzielnicowym zieleńcem, stał się zaś naturalnym zapleczem strefy kultury i łącznikiem między centrum miasta a mieszkalną częścią Bogucic. Wymieniono wówczas nawierzchnię ścieżek, gruntownie przebudowano małą architekturę, a częściowo również zieleń parkową. Rozebrano także niefunkcjonalną już muszlę koncertową. Szczególną uwagę zwróćmy na niewielki pomnik, tak typowy dla Śląska i Zagłębia. Kopalniane wagoniki na węgiel. Nie pochodzą one co prawda z kopalni Katowice, lecz z Wujka. Mimo wszystko przypominają jednak o górnikach, których całe pokolenia przemierzały park w drodze na szychtę. Idąc ulicą Kopalnianą, wchodzimy na teren dawnego folwarku pomiędzy dwa Schlauchhausy z około 1910 roku.
Przed tym z lewej na skwerze stoi figura świętej Barbary, patronki górników z 1933 roku. Skręćmy teraz w lewo za budynkiem Schlafhausu. Wyjdziemy na niewielki plac zamknięty od strony ulicy Markiewki ścianą niewysokich bloków. To ostatni punkt spaceru. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się folwarczny staw. Obecnie nad placem dominuje budynek Miejskiego Domu Kultury. Budynek ten, jak i budynek obok, Markiewki 42A do C, powstały jako domy noclegowe, Schlafhausy, dla robotników kopalni Ferdinand w pierwszej dekadzie XX wieku. W 1910 roku wybudowano obok także niewielki budynek pralni dla robotników, kopalniana 4E. Na planie z 1906 roku budynek obecnego MDK został opisany jako dom noclegowy dla robotników z Galicji. W 1936 roku rozpoczęto przebudowę domu noclegowego na dom ludowy, czyli służący celom całej lokalnej społeczności. Obiekt nadal pozostał własnością prywatną, ale teraz dzierżawiła go Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Dom otrzymał imię marszałka Piłsudskiego. Mieścił salę widowiskową, bibliotekę na piętrze, a w piwnicy znajdowały się pomieszczenia dla miejscowych towarzystw obywatelskich. Po wojnie funkcjonował tu zakładowy Dom Kultury Kopalni Katowice. Szczególną markę wyrobiły sobie z czasem aktywny przy niej zespół akordeonistów oraz Górnicza Orkiestra Dęta. Po upadku kopalni podupadł jednak i Dom Kultury. Z czasem przejęło go miasto, a po kilkuletnim remoncie i generalnej przebudowie dom oddano ponownie mieszkańcom w 2013 roku. Czytała dla Państwa Paulina Zdancewicz.